Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na obiad żeberka, takie smażone, a później duszone z młodą kapustą i będzie to danie jednogarkowe, które bardzo lubię, z ziemniaczkami. Nie będzie dużo ziemniaczków i to z młodymi ziemniaczkami. Mam młode ziemniaczki, tak około kilograma, bo wiem, że nie wszyscy lubią takie duszone żeberka z kapustą, ziemniaczkami. Jedni wolą z chlebkiem, także będzie można zjeść i tak, i tak. I już Wam mówię, co mniej więcej będzie nam potrzebne. Ja tutaj mam około kilograma żeberek. Zaraz będziemy je kroić. Umyłam już żeberka, takie 2 paski. Jeżeli mamy kilogram żeberek, z tych żeberek zostanie nam około 70 deko. Po obróbce cieplnej po prostu, jak już się ugotują, to one 30%, około 30% zmniejszą swoją objętość. Do tego 1 główka kapusty, może być większa, może być mniejsza, wszystko zależy, ile tej kapusty lubimy w tych żeberkach. Mogą być nawet 2 małe główki kapusty. Tak jak mówię, ja tutaj mam około kilograma, tak do kilograma młodych ziemniaczków. Do tego 2 takie cebulki, takie szalotki, one są po prostu mniej takie pikantne. Bardziej mi pasują, żeby po prostu taka kapusta była wyczuwalna. 2-3 łyżki, zależy jak lubimy. Może być przecier pomidorowy, a możemy też dać ketchup, jaki lubimy. Ja mam 2 rodzaje ketchupu, takie po prostu jakie lubię, pomieszałam. Łyżkę ketchupu mam jednego i łyżkę drugiego. Do tego 2 średnie marchewki, 2 takie mniejsze, bo inaczej będziemy mieli słodki bigos. Czosnku dajemy tyle, ile lubimy. Ja daję dość sporo, bo tutaj mam takich 4 takie większe ząbki, 1 taki malutki. Do tego 2 liście laurowe, 4-5 kulek ziela angielskiego i jeżeli będą jeść to dorośli, którzy lubią pikantnie, ja dam taką papryczkę pikantną, suszoną. Do tego przyprawy. Oczywiście będzie to pieprz, sól. Ja dam jeszcze pieprz ziołowy, bo bardzo lubię. I jeżeli lubicie jeszcze inne przyprawy, to też można dodać. Będziemy jeszcze potrzebować garka. Ja tutaj mam patelnię. To jest takie bardzo wysoka, dość spora patelnia, która służy mi za patelnię i garnek, bo ma pokrywkę i ma grube dno. Także tu będę obsmażać. Ta patelnia akurat wytrzymuje bardzo dużą temperaturę. Można nawet stawić do piekarnika. Także jest bardzo fajny. Jakby się ktoś pytał, jest to z firmy Friskas. Od razu mówię, są w różnych sklepach, można sobie sprawdzić. Bo będą pytania. I zapomniałam powiedzieć, będzie potrzebny nam jeszcze koperek. Koperek wyciągłam z lodówki. Kto nie wie, to już podpowiadam, jak zrobić. Zawsze koperek tak robię. Koperek ma około tygodnia czasu w lodówce. Jest w woreczku foliowym. Na to jest ręcznik papierowy namoczony wodą. On jest zmoczony wodą. I tak koperek wygląda przechowywany w lodówce. Wygląda, jakbyśmy go dopiero kupili. Także bardzo fajny. Zawijam w papier mokry. Tak. I do lodówki. I bardzo długo będzie leżeć. I będzie świeży. Żeberka już mam. Mniej więcej będę dzielić na takie paseczki. Ja wiem, 6-7 cm. Tak, co 2 żeberka. Jeżeli macie duże żebra, to co 1. Tutaj nie ma jeszcze tej błony, bo patrzę, a tu już zaczyna się nasza błonka. I teraz tak. Jeżeli ściągniemy tą błonkę, co tutaj jest, od kości trzeba zahaczyć, to musimy bardzo uważać, żebyśmy żeberek nie przygotowali. Dlatego, że jak przygotujemy żeberka, to one będą odchodzić nam od mięsa bardzo fajnie i odejdą nam już w garku i będą brzydko dość wyglądać na talerzu. Po prostu nie będzie widać, że to są żeberka. Jeżeli zostawimy tą błonkę, ta błonka bardzo fajnie podtrzymuje mięso później. I jeżeli nawet troszkę mięso za dłużej podusimy, ci co nie znają się za bardzo, to ta błonka będzie nam
trzymać mięso po prostu. Także są plusy i minusy ściągania tej błonki. Można ściągnąć, ale wtedy mówię, no trzeba sprawdzać, żeby nie przegotować, żeby po prostu, bo będziemy mieszać, a okaże się, że już kości będą nam wypadać w czasie mieszania. A jeżeli ktoś nie zna się, można zostawić tą błonkę, to wtedy po prostu błonka trzyma nam mięso, ono nie będzie nam się tak rozpadać. I drugie robię to samo. Pod patelnią gaz zapaliłam, będzie się rozgrzewać, bo będziemy obsmażać żeberka na takiej dość dobrze rozgrzanej patelni, żeby one się nam obsmażyły, a nie ugotowały. I teraz będą się wszyscy pytać, dlaczego nie mam tutaj przypraw. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że chcę je podsmażyć na wysokiej temperaturze. Gdybym dała tu paprykę i inne przyprawy, po prostu podczas obsmażania one by się nam spaliły. Potrawa miałaby gorzki smak, a tego po prostu nie chcemy. Później one będą i tak duszone w swoim takim własnym sosie, gdzie dodam przyprawy i takie malutkie kawałeczki mięsa, gdzie one tu nie mają skóry, naprawdę przejdą wszystkimi przyprawami. Robiłam nieraz, także gwarantuję, że wszystkie przyprawy będą. A gdybym dała teraz, papryka by mi się spaliła, pieprz by mi się spalił, by był gorzkawy, papryka by była gorzkawa i cała potrawa by była też gorzka. Jeżeli ktoś robi inaczej, jego wybór. Ja robię tak. Także z obydwu stron będę podsmażać na taki złoty kolor. Po kilku minutach przewracamy nasze mięsko na drugą stronę. O, mięsko się tak ładnie podpiekło na złoto. Wrzucamy teraz nasze liść laurowy, paprykę i ziele angielskie. Pokroimy nasze dwie cebulki. Jeżeli nie macie takiej, dajcie jedną małą, taką zwykłą cebulę. Po kilku minutach sprawdzamy. O, mięsko już się podpieka ładnie. To teraz damy naszą cebulkę pokrojoną między żeberka. O, one już się skurczyły. Zobaczcie, jak już ile jest miejsca. A skurczą się, wygotują się jeszcze bardziej. Po minucie dwóch, jak nasza cebulka się zeszkli, dodamy czosnek. Można przecisnąć praskę, ale można też tak jak ja pokroić kawałeczki. On będzie się dusił, także on się praktycznie rozgotuje. Jego nie będzie czuć w kapuście naszej. Po kilku minutach dodajemy czosnek. Podsmażamy. To nie jest patelnia teflonowa i nic nie szkodzi, że mieszam metalową szpatułką. Kiedy czosnek nam się zeszkli, nasze mięso odwracamy tak, żeby tu, gdzie zrywaliśmy błonkę, było do spodu. To znaczy tam będą kości. Odwracamy. Tu była błonka, więc dajemy na
O. I będziemy zalewać gorącą wodą, najlepiej wrzątkiem. Zmniejszamy gaz na najmniejszy, tak żeby nam się leciutko tylko gotowało. Mięso ma wystawać około centymetra ponad naszego robiącego się już teraz takiego wywaru sosu i dusimy do miękkości. To danie będzie naprawdę z mięciutkimi żeberkami, więc nie mówię ile czasu. Każda świnka jest inna, każde mięso jest inne, powtarzam, i każdy potrzebuje innego czasu. Są różne rasy świnek. Tak myślę, że około godziny, półtorej. Po godzinie po prostu trzeba sprawdzić. I teraz tutaj dodajemy właśnie nasze przyprawy. Można dać troszkę więcej soli, jeżeli ktoś tak jak ja będzie na sam koniec dodawał ziemniaki, ponieważ ziemniaki troszkę tą sól wyciągną, tylko żebyśmy nie przesolili. Także ja dam troszkę soli, później jeszcze jak dam kapustę, to dosolę sobie. Daję pieprzu ziołowego, ale mówię, tu jest dowolność. To, co lubimy, to dajemy. Pieprz taki zwykły dam na sam koniec i na sam koniec dam ketchup, także jeszcze teraz nie przykrywam. Malutki gaz, naprawdę malutki. Gdyby się nam wygotowało, to dolejmy trochę wody, żeby stan był mniej więcej taki. I widzimy się za jakiś czas, za godzinę, półtorej. Powiem Wam, ile moje żeberka potrzebowały. Za ten czas, kiedy żeberka nam się duszą, my pokroimy naszą młodą kapustę. Tak jak mówiłam, możemy mieć jedną lub dwie, bo wiadomo, że ona się skurczy. I kroimy, nie kroimy bardzo cienko jak na surówkę, tylko raczej grubiej, bo jest to młoda kapusta. O, wystarczy tak i skrojamy całą kapustę. I widzimy się za godzinę i 15 minut. Ściągam tam z mniejszego gazu, żeby Wam pokazać. One i o takie właśnie chodzi, już Wam pokazuję. One już prawie są miękkie, brakuje mi jeszcze około 15 minut. I dopiero teraz woda wyparowała, zostało tak połowę z tego, co nalałam, tak do połowy żeberek. Teraz daję tutaj kapustę i starłam marchewkę na mandolinie. Można też na grubych oczkach. Tak. Kapusta zmniejszy swoją objętość nawet więcej niż o połowę. Nie daję jeszcze przecieru pomidorowego. Tak. I tutaj mam nasze ziemniaki. Obrałam ziemniaki młode, pokroiłam je w takie ćwiartki, bo po prostu były duże. Nie mogą być duże ziemniaki, bo będą się po prostu długo gotować. Takim ziemniaczkom wystarczy około 10-15 minutach. Kładę ziemniaki, przykrywam i na mały gaz. Za około 10 minut zajrzę tutaj i zamieszam. Także widzimy się za 10 minut. Ziemniaki oczywiście można pominąć, jeżeli ktoś nie chce. Można pominąć ziemniaczki. No, po 10 minutach już widzicie, kapusta zmniejszyła swoją objętość i pomalutku przemieszałam, żeby nasze ziemniaczki poszły troszkę pod spód razem z kapustą. No i przykrywamy i dusimy jeszcze 15 minut. Jeżeli po 15 minutach zobaczę, że ziemniaczki są już mięciutkie, to znaczy, że już będziemy dalej doprawiać. No i minęło około 15 minut. Ja już próbowałam. Ziemniaczki są już miękkie. Dodam jeszcze gdzieniegdzie troszkę
mojego keczupu. O, ale mówię, można dać przecier pomidorowy. Teraz można jeszcze dosolić, dać pieprzu. O, ale ja próbowałam, u mnie jest wystarczająco. Mięciutkie są i żeberka, i ziemniaczki. Zaraz Wam pokażę. Jednego ziemniaczka weźmiemy. O. Mięciutki. Pyszny. Kapusta też jest mięciutka. I weźmiemy jedno żeberko, żeby Wam pokazać. Też. Patrzcie. O, rozpływa się w ustach. Mięciutkie. O. Pyszne żeberka pyszne żeberka duszone z kapustą młodą i z ziemniaczkami. Do tego jeszcze dodam na sam koniec koperek i danie. Pyszne, pyszne, jednogarkowe, gotowe. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.